Cześć, tu Cyprian z portalu Eurowiza.org i jest mi niezmiernie dzisiaj miło przywitać naszą kandydatkę na reprezentowanie Polski na Eurowizji w tym roku w Wiedniu, Anastazję Maciąg. Hejka. Hej, bardzo mi miło, dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo też mi miło. Więc tak, może zacznijmy coś od początku. Jak zaczęła się Twoja kariera muzyczna? Twoje pierwsze wspomnienie muzyczne, jakie pamiętasz? To był casting do chórku kościelnego u mojej babci w takiej małej wioseczce, która się nazywa Świątki i mnie zawsze bardzo wspiera. I to są jedne z moich pierwszych wspomnień. I też takie pierwsze to są jakieś konkursy, ale w przedszkolu, jak byłam bardzo malutka. Mnie zawsze ciągnęło przed szereg i wychowawcy to widzieli, pozwalali mi się rozwijać, więc takie są moje pierwsze wspomnienia. A jakaś pierwsza piosenka, którą pamiętasz, którą zaśpiewałaś kiedykolwiek? Pamiętam, że śpiewałam Jesteśmy jagódki. Konik. Tak, więc myślę, że Jesteśmy jagódki to była jedna z moich pierwszych piosenek, które śpiewałam przed większą publicznością. Tak. To super. No właśnie, mówiąc o publiczności. Było The Voice Kids, 3. edycja. Jakie to było uczucie? O kurczę, to były ogromne emocje. Ja wtedy byłam na samym początku i nie miałam takiego doświadczenia ani z kamerami, ani w ogóle z tym, jak wygląda program telewizyjny, bo jednak od drugiej strony wygląda to zupełnie inaczej. I byłam w szoku, jak odwróciły się fotele, bardzo szczęśliwa. Wróciłam do domu i spałam z tą opaską Dawida w łóżku, bo jak na drugi dzień rano się obudziłam, to ja musiałam ją widzieć, bo ja się bałam, że ja się obudzę i to zniknie, wiesz o co chodzi? Że po prostu mi się to wszystko wydaje, no ale okazało się to być prawdą, wspaniałą przygodą, piękne wspomnienia, wspaniałych ludzi poznałam, z którymi się teraz dalej mijam, gdzieś tam w różnych sytuacjach zawodowych. No i ogólnie pięknie to wspominam. A masz dalej kontakt z Dawidem, czy... Tak, teraz ostatni raz widzieliśmy się niedawno, bo w listopadzie, pod koniec listopada. Natomiast Dawid, wiesz, dzień po premierze napisał mi przepiękną wiadomość i bardzo wspierającą. Napisał: jedziesz do Wiednia, kropka. I tak. I ogólnie jego team też jest bardzo dla mnie wspierający. Oni mnie pamiętają za takiego dzieciaka i czasami też jak mnie przedstawiają komuś ze swojej ekipy. Ostatnio miałam przyjemność być na koncercie innego artysty, gdzie również menadżerka, która współpracuje z Dawidem, prowadzi trasę tego artysty. No i ona mnie przedstawia i mówi: to jest nasza taka malutka, my ją pamiętamy, wiesz. No bo tak było, jak my się poznaliśmy, ja miałam 13-14 lat, no to wiesz, jeszcze byłam dzidzia, nic nie wiedziałam. Ale no mam ogromny sentyment do nich, wydaje mi się, że oni do mnie też. Ogromne wsparcie, zawsze mogę na nich liczyć i darzę ich ogromną sympatią. Tak. No dobrze. A potem był finał The Voice Kids. Po tym finale był taki konkurs, który dał ci trochę ścieżkę odnośnie wytwórni Universala, czyli Rising Star. A jakie to właśnie, czy to dało się poczuć taką różnicę między The Voice'em a właśnie Rising Star? Zdecydowanie, bo Voice to jednak jest produkcja telewizyjna. To był taki bardzo nowy format konkursu, pierwsza edycja, więc ja też nie do końca wiedziałam, o co tam do końca chodzi. Pamiętam, że dostaliśmy kurierem mikrofony, takie bardziej profesjonalne, które musieliśmy podłączyć do kompa i ten konkurs też w dużej mierze odbywał się zdalnie. Dopiero ostatni etap, gdzie byłam ja, Klaudia i Filip, trójka finalistów, odbywał się już stacjonarnie. Na moje nieszczęście miałam wtedy anginę, więc było mi bardzo ciężko zaśpiewać. Ale udało się. Ale wygrałaś. Wygrałam, to prawda. Tutaj to również było dla mnie ogromne zaskoczenie i na drugi dzień zmiotło mnie już w ogóle z planszy. Ja wzięłam jakąś końską dawkę antybiotyku, żeby ten finał przetrwać, no ale było warto. Było warto. No i potem podpisanie kontraktu z Universalem, wydanie swojego debiutującego singla i rozwinięcie swojej kariery. Bo potem właśnie był twój debiutancki album. Tak, to jeszcze chwilka była, bo tak naprawdę w międzyczasie zdążyłam jeszcze zmienić wytwórnię, bo już Domino było pod inną firmą wydane. No, w sumie to krótko, nie krótko. Patrzę wstecz, nie wiem kiedy to minęło, ale z drugiej strony do tego albumu, od tego pierwszego singla naprawdę musiałam przejść. Tak, to prawda. No dobrze, więc potem właśnie to był ten album. No i potem przyszła pora na kolab z jedną z gwiazd eurowizyjnych tutaj w Polsce, czyli Roxaną Węgiel. I jak wspominasz tą współpracę, ten kolab?
Wspaniale wspominam. Ogólnie te wakacje, to się wydarzyło nie w te, tylko poprzednie. Bardzo dużo czasu mieliśmy okazję z Roxaną wspólnie spędzić, bo to, że ten nasz kolab się wydarzył, wyszło od tego, że ja dostałam zaproszenie do współpracy nad płytą Roxany Błękit, która już niebawem. No i tam sobie działałam jako songwriterka. Wtedy się wydarzył pomysł na ten duet. Natomiast no, ja z Roxaną spędziłam wspaniałe wakacyjne chwile, potem spędziłam z nią trasę, bo grałam support. Też dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt, żeby przed po prostu tak wspaniałą artystką móc występować. No i wspominam to genialnie, wręcz tak dobrze, że teraz dopinam drugą płytę i jak myślę o fitach, to myślę o samych facetach, bo dla mnie ten duet z Roxaną jest jakiś wyjątkowy i na razie nic po prostu w mojej głowie tego nie przebije. A jakiś wymarzony kolab? Już niedługo. Uuu. Z bardzo przystojnym, młodym mężczyzną. Kropka. I tą wiadomością możemy podkreślić nowy album przyszły Anastazji. A masz jakiś kontakt teraz jeszcze z Roxaną, czy też pogratulowała Ci ogólnie udziału w preselekcjach? Tak, i my sobie w ogóle często nawzajem gratulujemy. Czasami takich głupot, ale to jest piękne, że Roki potrafi mi odpisać, wiesz, na storkę, pięknie wyglądasz. Ja jak widzę, jak ona czasem, zwłaszcza jak dodaje zdjęcia bez makijażu, jestem ogromną fanką jej urody, bez w ogóle niczego. Uważam, że jest przepiękną kobietą, wręcz idealną. I ja nieraz też bardzo jej tam gratuluję i trzymam za nią kciuki. To jest potencjał na ogromną karierę, bo tutaj się spotyka oprócz tego, że ogromny talent, to jeszcze wielkie serce i myślę, że to jest przepis na sukces. Też się zgadzam. No dobrze, no to teraz czas na ten moment, w którym zgłosiłaś się do preselekcji. Co kierowało jakby tobą, kiedy stwierdziłaś, że to jest odpowiedni moment, żeby zgłosić się na Eurowizję? Ja nie wiem, ja chyba oszalałam. Bo to totalnie nie był odpowiedni moment. Ja rozstawałam się z wytwórnią, zmieniałam w ogóle team, całe otoczenie ludzi, którzy pracowali przy moim projekcie i nagle z takiego teamu, który trochę jakby za karę musiał ze mną pracować, czego ja nie lubię, bo ja wkładam w swoją pracę, wiesz, 100% i mi nikt nie musi przypominać, że ja coś mam zrobić, bo mi po prostu zależy. No i weszłam we współpracę z ludźmi, którzy bardzo we mnie wierzą. No i oni, wiesz, mnie tak cały czas pchają rękoma i nogami. No i mój producent, z którym współpracuję też nad swoim autorskim materiałem, Andrzej Jaworski-Dizma, od którego właśnie dzisiaj tutaj do Ciebie przyjechałam, mnie namówił i powiedział, stara, no masz taki wokal, że musisz spróbować. Tak. I ja mówię, kurczę, no wiesz co, spróbujmy. Ja byłam po prostu ciekawa, czy mnie to TVP weźmie pod uwagę. Szczerze, to była moja motywacja. Czy oni w ogóle mnie zauważą? Wiedziałam, że jest masa zgłoszeń. Kilka piosenek, które ja napisałam, były zgłoszone. No i tak się wydarzyło, że się zgłosiłam i że się udało. A jak, to ja nie mam pojęcia. Więc powstało Wild Child. Czy to było pisane pod Eurowizję, że jakby wiedziałaś, że chcesz ten utwór wysłać konkretnie na Eurowizję? Czy to jest tak, że byłaś na songwritingu, napisałaś Wild Child i nagle stwierdziłaś, to jest ta piosenka i czuję w tym potencjał? Kurczę, powiem Ci, że z tą Eurowizją jakoś mi się gwiazdy układają idealnie i po prostu ja czuję cały czas, że los mi sprzyja. I z Wild Child było tak, że właśnie chwilę po tym, jak narodził się ten pomysł, żebym ja na tą Eurowizję pojechała, był camp pod Amsterdamem. I tam trafiłam na taki duet songwriterski, który się nazywa Meatfall. To jest para z Belgii, wspaniałych, bardzo doświadczonych songwriterów, mega eurowizyjnych freaków. Oni cały rok robią piosenki na Eurowizję. I oni w tym roku mieli w preselekcjach chyba 6-5 propozycji, 2 dla Malty, w Czechach, tu, tam, wszędzie. No i miałam taką przyjemność z nimi współpracować. Wtedy im powiedziałam, że kurczę, może spróbujmy zrobić numer na Eurowizję. No i oni bardzo byli entuzjastycznie nastawieni na ten pomysł. Zaczęliśmy tam. Wtedy też był na tym kempie producent Toby z Holandii. Pomagał nam jeszcze szlifować potem ten numer Bruce, no i Andrzej tutaj, Dizma z Polski już zdalnie wspólnie go kończyliśmy. No i tak ten numer powstał, stricte pod Eurowizję. Myślę, że gdyby nie ta konwencja eurowizyjna, to ten numer by nie powstał, bo wiesz, jaki ja mam pretekst z tym, żeby wydawać numery po angielsku. Jestem Polką żyjącą w Polsce.
tworzę dla polskiego słuchacza. Oczywiście mam też kilka numerów świetnych w zanadrzu w języku angielskim, ale myślę, że one będą miały sens, jeśli pojadę do Wiednia i już wiesz, szersza publiczność za granicą mnie zauważy. Na ten moment się skupiam głównie na repertuarze polskim. Rozumiem. Oczywiście wspieranie lokalnego rynku też jest bardzo super pomysłem, jakby uważam, że to też jest dobry pomysł. Oczywiście jak pojedziesz do Wiednia, to wtedy można popromować troszeczkę innych piosenek i w ogóle. Ale dobra, porozmawiamy trochę o strukturze samego Wild Child. Słyszymy w tej piosence bardzo dużo orientu. Czy to był zabieg celowy, czy dlaczego to? To wyszło samo z siebie, po prostu. Jakby jak tworzymy numery, słuchamy różnych sampli, różnych rzeczy. Akurat tego dnia miałam taki humor i cały team, że nam się to spodobało. I że jak już dodaliśmy jeden taki instrument, no to już jakoś tak w to szliśmy. Ja bardzo lubię takie rytmy. Dużo słucham różnej, przeróżnej muzy. Również muzy orientalnej i klimatów arabskich i klimatów bałkańskich. Kocham Kaję Bregowicza. To jest w ogóle płyta mojego, wiesz, życia. Lecą kryształki. Diamondsy poleciały, no dobra, jakoś damy radę. To się wytnie, kochanie. Nie, to jest jakby okej. No i tak wtedy miałam taki humorek, a myślę, że takie nutki się fajnie i takie klimaty się fajnie sprawdzają na Eurowizji. Wiem, że Polacy też bardzo lubią orientalne klimaty i tak patrząc po recenzjach i po głosach od ludzi, wydaje mi się, że utrafiłam. No właśnie, te reakcje fanów nie tylko Eurowizji, ale ogólnie fanów z Polski są bardzo pozytywne. Widziałam różne opinie i naprawdę jest czym się pochwalić. Tak, ja byłam jeszcze ciekawa premiery Alicji, jak to będzie korespondowało z tym, no ale widzę, że mimo tej premiery to się nie zmienia, że jakby nadal te rankingi są bardzo wysokie, że w różnych jakichś tam ankietach idziemy łeb w łeb, więc ja jestem naprawdę z siebie dumna. I bardzo wdzięczna przede wszystkim też ludziom, że tak mnie pięknie odebrali. No wiesz, dwie imienniczki na literę A. Pierwsza litera alfabetu, pierwsze miejsce, może być tylko jedno. No może, tak. Zobaczymy. No dobrze, to mam takie ciekawe pytanie. Jak jest twój ulubiony, twoja ulubiona linijka z Wild Child, jakby twój ulubiony fragment tekstu? Linijka jedna. I'm a wild child, bo to jest po prostu, wiesz, clue całej piosenki i clue mnie jako osoby, bo ja jestem dzikim bachorem, po prostu jestem dzikusem. Moi przyjaciele, moi bliscy, ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, że zawsze można na mnie liczyć, można na mnie dzwonić w środku nocy i ja zawsze przyjadę i pomogę. Natomiast w pakiecie dostają po prostu dzikusa, który czasami wydaje z siebie różne dziwne odgłosy i rzuca żartem co 2 sekundy. That's just me. Czuję to. Ja to czuję, że tutaj faktycznie Wild Child jest potrzebny. Jakby Wild Child jest potrzebny w życiu, słuchajcie. No, totalnie. Ja bardzo bym chciała, żeby każda osoba od mojej babci, po moje rodzeństwo i po wszystkich, którzy to oglądają, niezależnie od wieku, po tym występie oni trochę mieli sobie takie, że żeby troszkę, wiesz, wyszło tego dzikiego dziecka, bo każdy ma w sobie tego dzikuska. No dobra, podałaś słowo klucz. Występ. Wiem, że nie możesz dużo zdradzić, bo jest to duża tajemnica. Oczywiście dance break, jest to bardzo komentowany wątek. Czy jaki on będzie? Czy pokażemy nową stronę Anastazji? Czy co to będzie? Dance break będzie. Będzie. Natomiast tak, no za dużo zdradzać nie mogę. Na pewno będą jakieś fajne akrobacje. No ja dam z siebie wszystko. Już trenujemy. Dostałam kilka dni temu już taki cały skrypt tego, jak chcemy, żeby wyglądały światła, kamery, wszystko. I to jest naprawdę bardzo przemyślane przez świetnego reżysera po mojej stronie. Mam świetnego, mój najlepszy przyjaciel Piotruś robi światło, który jest po prostu przegenialny. Tomek Nakielski robi choreografię, również choreograf z takim doświadczeniem. A przede wszystkim to są wspaniali ludzie, którzy po prostu naprawdę... Ostatnio siedzieliśmy do 2:30 na kolu i wiesz, kleiliśmy, wysyłaliśmy inspiracje, przerzucaliśmy się pomysłami i oni wszyscy dbają o to, żeby to było spójne ze mną. Jakby
z każdym nowym pomysłem ja dostaję pytanie, czy to czujesz, bo musisz to czuć, żeby to sprzedać. I no będzie naprawdę fajnie, będzie fajny show. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niedługo będziemy mieć próby, więc takie nasze na sali, jeszcze nie wiem kiedy próby kamerowe. Ale myślę, że będzie dobrze, że staram się, jakoś w ogóle jestem bardzo spokojna o to. Tak samo ten team do mnie przyszedł trochę sam z siebie i po prostu to wszystko się układa tak, jak ja bym miała do tego Wiednia pojechać. Jakbym nie pojechała, to też jest jakby okej. Natomiast wiesz, mam ładną walizkę, dużo ciuchów w szafie, mam co ze sobą zabrać. Mój pies na pewno jedzie ze mną. Tu niedaleko pojadę autem, żeby go nie stresować samolotem. A jak się bawi? Pablo. Tak, jak Pablo Picasso i też potrafi śpiewać. Czy też potrafi zagrać Wild Child? On jest wild child po prostu. Tak. Nie, no fajnie by było, jakbym pojechała. Na pewno byśmy tam nakręcili masę kontentu i w ogóle rozśmieszyli pół Europy. I no widzę po prostu to, że z zagranicy głosy są naprawdę świetne na temat tej piosenki, więc ja myślę, że ona by sobie super poradziła i myślę, że finał mamy murowany. Ostry statement, Anastazja, ostry statement. 14-latka. No dobrze, no to tak. Mamy, oczywiście, nie jesteś jedyną, tak jak wspomniałaś, musisz najpierw wygrać. Masz innych kompetytorów. Czy jesteś jakby obeznana ze stawką, czy jeszcze nie? Wczoraj się obeznałam, bo ktoś udostępnił z uczestników i mnie a nie, może ktoś mi wysłał jakby jakiś taki ranking właśnie tego, jak to wygląda na ten moment z jakiejś stronki. Eurovision Scoreboard. Tak, dokładnie. Nie mogłam się tam zalogować, nie wiem czemu, próbowałam, ale mnie cały czas wyrzucało, więc musiałam dostać screena, ale okej. No i jak się zapoznałam, to fajnie to wygląda. Mi się bardzo podoba też ten numer Basi Giewont. Nie znałam jej przed Eurowizją. Ja uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja wiem, że fani Eurowizji bardzo czekali na duże nazwiska. Ale wydaje mi się, że to też jest fajne, że młodzi artyści, którzy walczą o siebie i nie mają aż tak wielu możliwości, żeby się pokazać, teraz ją dostają. I wydaje mi się, że to też prowadzi do tego, że my czujemy, że musimy naprawdę udowodnić, że że jest poziom, że niczym nie odstajemy od tych dużych nazwisk, które mogłyby wziąć udział. Każdy walczy o świetny występ, o świetne show i no wydaje mi się, że to jest mocna stawka, że mimo wszystko, że nie ma jeszcze, nie wiadomo, Michała Szpaka, ale zobaczymy. Ja też nie wiem. Chociaż fajnie jakby był. Chciałabym nagrać z nim TikToka na przykład. No ale myślę, że jakbym sobie zrobiła takie włosy i byśmy robili Wild Child. Świetne, prawda? No. A jeszcze bym chciała nagrać TikToka z Miss Gaia. Że ona jako Mother of Eurovision daje Bachor of Eurovision, wiesz, błogosławieństwo na drogę. To byłoby coś... Justyna. Justyna. Złapiemy się na ten pomysł. No właśnie. Chciałem też się o ciebie zapytać o jedną rzecz w sumie. Bo jesteś fanką Eurowizji, czy... Tak. No to jakie jest twoje najwcześniejsze wspomnienie z Eurowizją? Moje najwcześniejsze wspomnienie z Eurowizją to jest piosenka Euphoria. Tylko ja nie wiem, czy ja mogłam pamiętać ten występ. Czy to nie jest tak, że ja jakby go odkryłam najwcześniej? Bo nie pamiętasz, który to był rok? 2012. Nie, to już go pewnie oglądałam, bez przesady, też taka stara, znaczy młoda. Nie jestem, no ale to jest taki pierwszy iconic występ, który ja pamiętam właśnie z Eurowizji. Tak, i bardzo lubię tą piosenkę do dnia dzisiejszego. No. A jaka twoja ulubiona piosenka? Euforia czy... Eurowizyjna, tak, kocham Euforię, ale też bardzo lubię Voila. To jest właśnie taki numer, który we mnie wzbudza ogromne emocje i ja pamiętam, jak właśnie oglądałam i łzy mi ciekły. W sensie, że ja nie rozumiem, o czym... To jest dla mnie najbardziej niesamowite. Ja nie rozumiem, o czym ona śpiewa, a do mnie to przemawia tak, że ja siedzę i ryczę. To w ogóle jest niesamowite. To jest też piękno tych chyba języków narodowych, że nawet jeżeli nie rozumiesz, o czym ta piosenka jest, ale czujesz emocje od danego artysty, no to jednak ma to swoją autentyczność. To prawda. Myślę, że to też voila jest znanym słowem, więc to też pomaga. Natomiast tak, muszę w ogóle... Ja nie wiem, czemu jeszcze nie sprawdziłam, o czym jest ta piosenka. Ale wydaje mi się, jakby się kłóciła z jakimś facetem, bo tam na koniec... To ja mogę ci powiedzieć, bo ja trochę znam francuskiego. Tak? Troszkę... Mów, o czym?
No ta piosenka jest tak naprawdę o samej Barbarze Prawi, że ona jakby jest artystką i ona chce jakby pokazać, że ona też istnieje, że no ona tutaj istnieje na tym świecie i to jest jakby ten klucz tego, że bycie artystką, niezależną artystką kobietą, taka no niezależność kobieca w artyzmie. Jest w ogóle przepiękną kobietą i ja uwielbiam ten występ. Uważam, że jest tak smaczny, jest tak z klasą zrobiony, bomba. No dobrze, a gdybyś mogła nagrać collab na Wild Child z jakimkolwiek artystą eurowizyjnym, kto by to był? Z Alessandrą. My poznałyśmy się w ogóle na tym kampie, gdzie ja napisałam Wild Child i dostałam od niej błogosławieństwo. Naprawdę? No, ona wtedy też zrobiła świetne numery, ale właśnie miałam być na koncercie w Warszawie, bo mnie zaprosiła, a się rozchorowałam i mnie nie było, ale muszę totalnie się z nią dzwonić i ona jest wspaniałą dziewczyną, jest taką wariatką, ale taką pozytywną. Ona też jest Wild Child, totalnie. O Jezu, ona jest zdecydowanie. Tak, ona jest Queen of Kings oczywiście, ale też Wild Child. Tak, Więc tak, z Alessandrą totalnie. Ale myślę, że to byłby naprawdę dziki duet, jakby naprawdę wild duet. Tak, tak. No dobrze, to jeszcze mam jedno pytanie. Gdyby, przypuśćmy, TVP zadzwoniło do ciebie. Kochana, słuchaj, kochamy cię i kochamy Wild Child, ale musisz zrobić coś innego. Z twojego repertuaru. Jakakolwiek piosenka z twojego repertuaru, którego masz. To jaka by to była piosenka? Ja wtedy dzwonię do Roki i mówię: stara, nie uwierzysz, co się stało. Musisz mi uratować. Śpiewamy nieładnie? I ja myślę, że ona by wtedy powiedziała: serio? No dobra, no to śpiewamy. I wtedy byłby ten powrót Roxy, o którym się tyle się mówi. Tak, dokładnie. No. Myślę, że to by było nieładnie, zdecydowanie. Oj, to byłoby nie. Szczerze, no. Tak pozbawić jakby tego utworu. Wystąpi na tej scenie, zwłaszcza tej preselekcyjnej, a potem Wiednia, miejmy nadzieję. Że Tak, tak. Ja codziennie idę spać i sobie wyobrażam siebie na tej scenie w Wiedniu i myślę, że bym się tam całkiem fajnie odnalazła. No dobrze, no to słuchaj, powoli dochodzimy do końca. Jakie masz oczekiwania jakby według, nie wiem, realizacji tego, co będzie przed tobą? Nawet jeżeli się nie dostaniesz do Wiednia, to co dalej z Anastazją? Powiem ci, że planów jest masa. Ja nagrywam swoją rodzinę za tydzień teledysk do fajnego kollabu. Tak. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Teraz jestem już pełnoletnia wszędzie, bo to są 21. Tak. No i nagrywam collab superowy. Jeden collab już czeka na wydanie, już się nagrzewa na Spotify, płyta się kręci. I mój autorski materiał jest praktycznie gotowy. Wybieramy pierwszy singiel, już myślę, że on jest wybrany, ale myślimy co dalej. Wszystko jest tak naprawdę gotowe, ja się nie zatrzymuję. Tą Eurowizją sobie po prostu dodałam troszkę więcej obowiązków niż planowałam, ale to jest super. To jest warto. Tak, na maksa. W ogóle mnie to wciągnęło w jakiś inny świat, też wspaniałych ludzi, bo fani Eurowizji są naprawdę mega crazolami. To są dzikie bachory, bo wy po prostu mega mocno siedzicie muzę. Wiecie co, w którym roku, kto, jaki gatunek. To jest niesamowite, bo to są bardzo świadomi fani. To, że ja dostaję te pochwały a propos mojego numeru od was, tak mówię, to ciebie jako reprezentanta też fana Eurowizji, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, bo to jest bardzo świadoma publika po prostu. Tak. To jest też w ogóle ciekawe, że my jako fani Eurowizji tak naprawdę nie dość, że właśnie wiemy, to może nie wszystko, bo wiadomo, nie fanowie równy, ale na przykład potrafimy śpiewać w różnych językach, nawet jeżeli totalnie nie rozumiemy, o co chodzi. Na przykład, teraz co mi pierwsze przychodzi do głowy, bo dzisiaj tego słuchałem, właśnie Burman Laimi z tego Zeszłoroczna Łotwa, która jest w całości po łotewsku. Okay. A nie rozumiem nic, co tam śpiewają. Ale to tak ma swoją jakby i potrafimy to zaśpiewać, jakbyśmy znali ten język od tak.
Świetne, świetne. Ja w ogóle bardzo to doceniam, że teraz jest taki piękny czas w moim życiu, że się tyle dzieje, że mogę mieć tyle wspaniałych rozmów. Po prostu naprawdę przez ostatni tydzień robiłam taki press tour i bardzo różne rozmowy z różnymi dziennikarzami. Niektórzy bardziej w temacie Eurowizji, niektórzy bardziej w temacie moich jakichś tam planów i tak dalej. Ale to poznaję cały czas wspaniałych ludzi, mam wspaniały humor w ogóle. Okej, trochę się czuję jak call center, nie ukrywam, bo dogadywanie wszystkich rzeczy naraz jest... Jest uciążliwe. Tak, i mimo, że mam pomoc menedżera, który naprawdę bardzo mi pomaga, no to dobra, ja jestem trochę control freakiem, ja muszę wszystko, sprawdzić po swojemu. Wild child. No tak, ale no jest pięknie. W ogóle myślę, że lepszego początku roku nie mogłam sobie wymarzyć. Zdecydowanie. No dobrze, to jakie słowa chciałabyś skierować do nas, do fanów Eurowizji i wszystkich czytelników Eurowizja.org? Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję wszystkim czytelnikom i obserwatorom Eurowizja.org za to, że słuchacie, jesteście, obserwujecie. Naprawdę ogromnie to doceniam. I chciałabym Was prosić o wsparcie i o głosiczki. Róbcie ładne paznokcie, żeby Wam się przyjemnie klikało SMS-y. Natomiast jeśli macie też ochotę spotkać się ze mną na sali tanecznej, to dołączajcie do mojego konkursu z hashtagiem Dziki Bachor na Eurowizję. No i dziękuję Wam po prostu. Jesteście niesamowici. Wasza wiedza na temat muzyki i Eurowizji mnie powala po prostu na kolana. No i widzimy się i słyszymy. Hashtag Dziki Bachor do Wiednia, no. Dobrze, dziękuję Ci. Anastazjo, był wspaniały wywiad. Jakby naprawdę cieszę się, że mogłem z Tobą porozmawiać. Życzę oczywiście powodzenia 7 marca i no co? Do Wiednia? Heja, tak? Let's go! Pa!